Cześć, witam Cię z powrotem. Jeśli przypadkiem nie widziałeś poprzedniego filmu, zachęcam Cię do jego obejrzenia. Link umieszczam w opisie. Dzisiaj pomówimy sobie troszkę o geometrii i pokażę Ci, w jaki sposób prosty, dwuwymiarowy rysunek ułatwi nam pracę przy bardziej skomplikowanych zadaniach geometrycznych. Następnie opowiem Ci o zależnościach pomiędzy kwadratem i kołem, jak stworzyć idealną elipsę oraz wykreślimy sześcian. Zapraszam. Poprzednim razem powiedziałem Ci, jakie wynikają korzyści z rysunku 2D. Teraz pokażę Ci dodatkowe jego zalety. Załóżmy, że to jest moja elewacja budynku i mam określony rozmiar wcięcia w nim. Jest to bardzo czytelna informacja. Jeżeli to samo chciałbym pokazać w aksonometrii lub w perspektywie, być może nie do końca zrozumiałbym wagę tego wcięcia. To również będzie bardzo pomocne przy geometrii. Zaczniemy od kwadratu. W rzeczywistości kwadrat ma 4 równe kąty, zwane kątami prostymi. Jeżeli teraz będę chciał narysować ten kwadrat w przestrzeni, stworzę sobie horyzont, punkt zbiegu i dwie linie zbiegające się, to zauważ, że te kąty proste są tutaj przekłamane. One w rzeczywistości istnieją, ale nie w perspektywie. To jest bardzo ważna obserwacja. Wyśledźmy inny wariant tego samego zagadnienia, który może nam troszeczkę pomóc. Być może znacie twierdzenie Thalesa. Twierdzenie, które mówi nam o współzależności zachodzącej pomiędzy kątami. Jeżeli mam 3 równoległe do siebie proste i przeprowadzę przez nią czwartą pod jakimkolwiek skosem, to zauważę, że te kąty na przemian ległe są sobie równe. Co więcej, jeżeli poprowadzę przez środek przeciwległego odcinka prostą, która będzie wybiegać ze skrajnego punktu, to rysując to na płasko mogę stworzyć bez linijki, właśnie korzystając z tego twierdzenia o kątach na przemian ległych, taki sam odcinek. Ta sama zależność również zostanie przez nas dostrzeżona w perspektywie. Wyznaczam sobie punkt A i punkt środkowy S. Prowadzę przez nie linię. Jeśli zrobię to w miarę dokładnie, mogę zawsze sprawdzić drugą linią wychodzącą z drugiego wierzchołka, to otrzymam w perspektywie równy kształt o równej powierzchni i o tych samych wymiarach. Wróćmy jednak do naszego kwadratu. Chcąc stworzyć sześcian, a taka dzisiaj będzie nasza główna motywacja, nasz główny cel, do którego będziemy dążyć, idealny sześcian, najpierw rozbijmy go na czynniki pierwsze, rysując go na płasko. Sześcian w elewacji jest kwadratem. W dowolny kwadrat możemy wpisać nieskończoną ilość kół, a także na dowolnym kwadracie możemy opisać nieskończoną ilość kół. Oczywiście łatwiej będzie to zrobić przy użyciu cyrkla, ale ręcznie też jest to możliwe do wykonania. Co nam to daje?
Oznacza to, że jeżeli w przestrzeni narysuję zarówno prostokąt, który początkowo będę uważał za kwadrat, a później wpiszę w niego perspektywiczne koło, to będę miał pewność, że ten prostokąt jest kwadratem. Ale skąd będę wiedział, że moje koło, które wykreśliłem w perspektywie, rzeczywiście będzie kołem, a nie na przykład jajkiem albo innym obłym kształtem? W tym wypadku mogą być pomocne charakterystyczne punkty koła i kwadratu, zwłaszcza ich punkty wspólne, punkty styczności w środkach krawędzi kwadratu, których mamy 4, punkty przecięcia koła z przekątnymi, które również występują w 2 parach, oraz dodatkowy zestaw 2 osi koła, które łatwo nam będzie odnaleźć w perspektywie. Zapamiętaj, że koło w perspektywie to inaczej elipsa. Najpierw zaczniemy od narysowania elipsy poziomej. Elipsa pozioma jest nam w stanie określić rozmiar czy umiejscowienie, kształt, sprawdzić nam ten kształt kwadratu w perspektywie, który będzie leżał płasko, czyli na przykład kwadratowe dno jakiegoś wazonu. Bardzo ważne przy rysowaniu elipsy jest pamiętanie o jej równych promieniach. To znaczy, że promień mały musi być w rzeczywistości takim samym odcinkiem i zarówno promień duży również w rzeczywistości jest takim samym odcinkiem. Możemy to zmierzyć chociażby korzystając z ołówka. Dodatkowo 2 główne osie elipsy są osią pionową i poziomą. Zaczynam od rysowania okręgu. Zauważ, że ta ćwiartka jest symetryczna do tej ćwiartki, ta połowa do tej połowy. Teraz na tym okręgu mogę zbudować nieograniczoną ilość kwadratów w dowolnym ułożeniu. Znajduję sobie teraz 4 punkty charakterystyczne S. Przeprowadzam przekątne kwadratu. Jeżeli wszystko przetnie mi się w jednym punkcie w środku tej elipsy, tego koła, a ta elipsa nie wychodzi mi poza krawędź tego prostokąta, którego nazywam teraz kwadratem, to znaczy, że mamy idealne koło w perspektywie, koło poziome. Teraz wyznaczę koło pionowe. Potrzebuję 2 linii zbiegu i ta linia zbiegu wyznaczy mi oś krótką elipsy. Będzie się zbiegała w lewo. Do niej potrzebuję drugiej osi elipsy, która będzie pod kątem prostym. Wynika to z tej zależności. Jest to kąt prosty rzeczywisty. Jest to oś długa. Tak jak w poprzednim przypadku, te osie również są sobie równe. Jeżeli nie wiem, jaka jest proporcja elipsy, mogę zbudować początek kwadratu, na której będzie opisana, w który będzie wpisana. Pochylenie osi długiej pochyla nam całą elipsę. To znaczy, że
lewa połowa musi być symetryczna względem prawej. Pamiętajcie, by na siłę nie wciskać elipsy w kwadrat. Jeżeli zrobicie błąd, poprawcie kwadrat, ale to elipsa jest tym czynnikiem, który sprawdza Wam kwadrat, nie na odwrót. Dobrze, teraz przejdziemy do stworzenia sześcianu, który jest głównym założeniem dzisiejszych zajęć. Zaczynam od stworzenia płaskiego kwadratu. Narysowałem dwie elipsy, teraz tworzę dwa kwadraty. Każdy ze stworzonych kwadratów sprawdzam przekątnymi, poprawiam elipsy, sprawdzę jeszcze jedną ze ścian, również elipsą. I mam wykreślony sześcian. Ten sam sześcian mogę również wykreślić zaczynając od kwadratów i na koniec sprawdzić go elipsą. Wydaje mi się jednak, że o wiele prostszą i szybszą metodą jest stworzenie najpierw walca o proporcjach 1:1, który znajduje się w tym sześcianie. Pamiętacie rysunek z początku? W kwadracie znajdowało się kółko. To jest informacja 2D, która jest dla nas bardzo istotna.
Może ona oznaczać walec, ale także coś innego. Jak Wam się wydaje, co jeszcze można wpisać w sześcian? Podsumowując, dowiedzieliśmy się dzisiaj nieco więcej o geometrii, o zależnościach pomiędzy kwadratem i kołem oraz wykreśliliśmy idealny sześcian. Pamiętajcie o używaniu rysunków 2D, ponieważ potrafią one bardzo wpłynąć na szybkość i jakość Waszych rysunków, a przede wszystkim ułatwić cały proces rysowania. Dzięki za dzisiaj, to już wszystko. Zachęcam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji tego kanału. Miej na uwadze, że każdy kurs internetowy może okazać się niewystarczający, ponieważ nie będziesz miał osoby, która skoryguje Twoje błędy. Dlatego zapraszam Cię do naszej szkoły rysunku SEALART. Pamiętaj, że ten dobrze rysuje, kto wie, co rysuje.